Choroba to jest informacja o tym, że w moim ciele energetycznym pojawiło się zbyt dużo emocji, które teraz się wysypały. Woda stoi w sadzawce, to ta woda zaraz zacznie brzydko pachnieć. No bo jak można pokochać raka? Z rakiem się walczy. Wszędzie słyszymy w internecie, w różnych grupach, walczy z rakiem. Zbieramy na Krzysia, który walczy z rakiem. Ważny jest wybór, co teraz chcesz od siebie, co teraz chcesz od świata, co teraz chcesz od życia. Bo to chodzi o emocje mamy, o przekonania mamy, o traumy mamy, które dziecko nosi potem przez całe życie. Zobaczcie, jak wygląda rozwój technologii na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Kto się urodził w latach 80., tak jak ja na przykład, to wie, jak to wyglądało. Raptem minęło niecałe 40 lat. A gdzie jest teraz świat, a gdzie był? Gdzie jest Walkman? Gdzie jest mój Walkman? Gdzie jest mój ołówek do przewijania kaset? To był szczyt technologii, Walkman. Gdzie jest nagrywanie kaset na Walkmana, listy? VHS. Nie, chodzi mi o listy przebojów, była na przykład takie na RMF-ie, była lista Hot Bands. Gdzie jest nagrywanie utworów Tupaka na kasetę? Miałam nagranego Tupaka na kasecie. I to mówimy, to było załóżmy 25 lat temu. Tak samo dokładnie jest z tymi wszystkimi terapiami, narzędziami, które są sprawdzone, działają fajnie, ale to są te Walkmany, to są te Discmany. Teraz są nowe możliwości, są nowe sposoby na poprawienie jakości swojego życia i one działają od razu. Nie trzeba się cofać, nie trzeba kombinować, nie trzeba cierpieć, retraumatyzować. Poza tym Ale najważniejsze z tego wszystkiego i tak jest rozpoczęcie ze zrozumieniem, bo nieważne jakie macie narzędzie, jak nie wiecie, czym jest rzeczywistość i jak utożsamiamy rzeczywistość tylko z tą ścianą albo tylko z tym ciałem, no to nie będziemy nigdy mogli dojść do pełni jakiegoś szczęścia, spełnienia, zadowolenia. Trzeba zrobić takie zatrzymanie i zweryfikować, tak? Co wiemy o tym, czym rzeczy są, czym nie są. Tutaj mówiliście o prawie przyciągania, o intuicji. Tak, jak najbardziej. To są ważne elementy też do zintegrowania, do zrozumienia. Tak tylko szybko powiem, prawo przyciągania to jest pierwsze główne prawo z 3, które rządzi całym wszechświatem, czyli wszystkim, co istnieje w tej rzeczywistości, tak? Powiedzmy. Prawo przyciągania, czyli podobne przyciąga podobne. To jakie masz przekonania podświadome, to jakie emocje tworzysz na podstawie tych przekonań, będą przyciągały do ciebie konkretne wydarzenia i konkretne osoby. To nie jest na zasadzie też magnesu, że przyciągasz je, tylko ty po prostu je tworzysz, ty je kreujesz. Tak. One nie jest tak, że one się same tworzą. Ty je tworzysz. Ty wszystko tworzysz. Jak podejdziecie do tego z tej perspektywy, że wszystko wy tworzycie, te piękne i te niepiękne rzeczy, to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, żeby teraz się osądzać, że to wszystko w swoim życiu ja stworzyłem, czy ja stworzyłam. Nie wracamy do tego, nie ma to żadnego znaczenia pod tym względem. Ważny jest wybór, co teraz chcesz od siebie, co teraz chcesz od świata, co teraz chcesz od życia i jak chcesz, żeby to wyglądało. I na tym się skupiasz. I z tej perspektywy działasz i robisz dalej. Czasami gdzieś tam się słyszy, tak, że dzisiaj mnie bolała głowa, albo jestem chora, czy źle się czuję, bo wibracja Ziemi wzrasta. Jasne, jak najbardziej, to są zdarzenia, które istnieją równolegle i można je jakby ze sobą połączyć, ale to, na co chciałam wam zwrócić uwagę, na części z was, bo część już z was wie oczywiście, każda choroba, każda nierównowaga w ciele jest tylko i wyłącznie informacją, co robimy przeciwko sobie. Jakie emocje trudne zbieramy, których nie chcemy się pozbyć. Słuchajcie, schemat czy proces jest jeden. Mamy podświadome przekonanie, tym podświadomym przekonaniem tworzymy świadome myśli tworzą emocje i to wszystko tworzy nam zdarzenie w świecie rzeczywistym, czy w świecie fizycznym może, tak, materialnym. I jak często się denerwujemy, często wkurzamy, często spotykamy idiotów, często mamy problemy, na przykład, nie wiem, z ZUS-ami, z urzędami, z ludźmi, którzy chcą nam wydrzeć kasę, albo często
Często podatkami. jakieś tarapaty wpadamy, kłócimy się z kimś i tak dalej. Z rosnącymi To jest cenami. tylko i wyłącznie informacja dla nas, co tu trzeba ze sobą potransformować, żeby tego więcej nie doświadczać. Czyli wracamy do emocji, do myśli i do podświadomości. Tak? W tej podświadomości, zmieniając program, ten program, działając w nowy sposób, nowe przekonanie, będzie nam budować nową rzeczywistość. Czyli już nie spotykam idiotów, ale samych miłych, pomocnych, kochających ludzi. ZUS nie chce ode mnie pieniędzy. Się okazuje, że zarabiam tyle, że nawet mnie nie interesuje, ile ja płacę tych rachunków. Z nikim się nie kłócę, jakoś tak fajnie wszystko się układa i tak dalej, i tak dalej. Choroba, to gdzieś tam w tych grupach zamkniętych, jeszcze innych, to gdzieś tam sobie głębiej rozmawiamy na ten temat, ale tutaj tak bardzo ogólnie. Choroba to jest informacja o tym, że w moim ciele energetycznym pojawiło się zbyt dużo emocji, które teraz się wysypały. To jest mniej więcej trochę tak, przychodzi jedna emocja, mówi: hej, zajmij się mną, musisz coś zmienić w swoim życiu. My tak w ogóle nie rozmawiamy, tak, dokładnie, nie słyszymy swojej intuicji, nie rozmawiamy ze swoim ciałem, nie rozmawiamy z energiami, nie pracujemy z energiami, więc kompletnie nie wiemy, o co chodzi i nie czujemy albo ignorujemy wszelkie sygnały z ciała. No to przychodzi druga. Ej, no i znowu ignorujemy, potem przychodzi kolejna. Ej. I to już czujemy, i to boli, więc co robimy? Bierzemy tabletkę, żeby przestało boleć. I to, co robi tabletka, to mniej więcej tak, jakbyśmy podeszli do radia i nie wyłączyli radia, które głośno gra, tylko ściszyli tak do minimum i muzyczka dalej sobie gra, ale już nam tak nie przeszkadza, ale ona dalej gra. Podświadomość dalej produkuje te same wibracje, te same fale, emocje dalej się te same produkują, no i zdarzenia dalej te same do nas przychodzą. Więc jak już ignorujemy to, bo sobie bierzemy tableteczkę, to potem przychodzi kolejna i już wali z buta. I wywala drzwi po prostu tak, że z futryny wywala. No i się dzieje, tak? Różne trudne choroby, na przykład rak. Ja specjalnie nazywam tę chorobę, bo to nie jest choroba, tylko to jest proces radzenia sobie ciała z tymi emocjami, które mu tam nawaliłaś. Tak? Rak na przykład, no klasyk, tak? Nieumiejętność wybaczenia, zawiść, uraza, gniew i tak dalej, ale przede wszystkim niewybaczenie. Jest taka książka Pokochać raka. Ostatnio słyszałam jej tytuł i tak od razu gdzieś tam nam strzeliło: pokochać to, co jest nie do pokochania, no bo jak można pokochać raka? Z rakiem się walczy, wszędzie słyszymy w internecie, w różnych grupach, walczy z rakiem, zbieramy na Krzysia, który walczy z rakiem, zbieramy na Marlenkę, która walczy z rakiem i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy walczą, a nikt nie pomyśli o tym, żeby to zaakceptować i zastanowić się, co możemy zrobić inaczej. Nie ma choroby, z której nie da się wyjść. I oczywiście nie będziemy mówić, że macie nie chodzić do lekarzy, absolutnie nie. Wy sami podejmujecie decyzję, w jaki sposób chcecie ze sobą pracować, ale nie ma takiej nierównowagi w ciele, której nie da się przywrócić. Ciało jest jak perpetuum mobile, ono wychodzi z równowagi i wraca do równowagi. Jeżeli mu nie przeszkadzamy, a czym przeszkadzamy? Swoimi myślami i emocjami. Jeżeli przestajemy mu przeszkadzać, to ono naturalnie wraca do zdrowia i to jest w stanie wrócić w godzinę. Słuchajcie, zaczął mnie boleć ząb. Tak sobie myślę, mnie ząb? Jakim cudem? No ale tak siedzę, mówię, dobra, to jakaś wiadomość dla mnie. Oczywiście nie wiedziałam jaka, nie chciało mi się zastanawiać. Akurat mam dostęp do takich procesów, że nie muszę wiedzieć, jaka to jest dla mnie wiadomość, tylko zmieniam swoje emocje, zmieniam swoje nastawienie, podnoszę swoją wibrację i wtedy samo to się naprawia, bez mojego świadomego udziału. I to jest cudowne. Polecam każdemu, żeby zaczął w ten sposób ze sobą pracować. Tak? Właśnie jeszcze tego porównam to. Tak. Właśnie to jest ta różnica, że wy nawet w tym momencie nie musicie wiedzieć, co to spowodowało, dlaczego, nie musicie grzebać tej przeszłości, nawet nie musicie starać się zrozumieć tych rzeczy, dlaczego one się dzieją, bo możecie działać, tam właśnie też było tego typu pytanie, pojawiło się, wy nie musicie odkodowywać tej wiadomości i dokładnie wiedzieć, o co chodzi, bo wy możecie po prostu to zmienić, ten stan. Tak jak swój stan nastawienia, bo to nie chodzi o to, że teraz musicie chodzić, czarować, palić szałwie i wieszać pióra i nie wiem, to też stare jest. Fajne, kadzidła. Przyjemne, ale stare. Nie trzeba. Wystarczy świadomie ze sobą pogadać i popatrzeć na swoje życie. Więc ja wczoraj tak sobie siedzę i
i przetransformowałam, czyli tak, podniosłam swoją wibrację, pogadałam ze sobą, pogadałam z tym zębem, przestał boleć. Mówię, serio? Ale tak szybko? Więc zaczęłam tam go gryźć, mówię, nie wierzę, no to znowu zaczął boleć, mówię, niewierny Tomaszu, tak, jak to się mówi, oczywiście Tomasz całkiem spoko chłop, ale tak sobie mówię, okej, czyli przyszła do mnie wątpliwość i ja już wiedziałam, o co chodzi z tym zębem, moja wątpliwość do czegoś, nawet nie byłam w stanie nazwać do czego, ale tak mocno mi się ta emocja pojawiła przed oczami, mówię, mój brak zaufania, moja wątpliwość w związku z czymś, jak tylko to powiedziałam, przestało boleć. I nie boli do teraz. I tak Paweł przyjechał spod namiotu. Ja mówię, słuchaj, miałam taką sytuację, tak mnie ząb bolał. Myślałam, że będzie jakieś kanałowe albo coś, ale pogadałam, przeszło. Mówię, to teraz nie boli, chyba będzie dobrze, zobaczymy. Wątpliwość mi się już nie pojawia, nie mam zwątpienia, więc jeżeli ten stan się utrzyma, to znaczy, że to była dla mnie wiadomość. Gdyby się nie utrzymał, to znaczy, że powinnam gdzieś indziej jeszcze szukać tej wiadomości. I tak to działa. A propos tych pieniędzy, słuchajcie, pisaliście w komentarzach, że tak, że temat pieniędzy dotyczy Was i oczywiście nas też dotyczy, każdego dotyczy, kto żyje w tym tak zwanym systemie, kto ma konto w banku, kto zarabia, kto płaci podatki i tak dalej, tak? Każdego dotyczy, więc to jest ważny temat. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, pobawimy się z odkrywaniem przekonań. Zastanowicie się, jakie osoba z tej historii może mieć przekonania. Jak będziecie mieć jakiś pomysł, to wrzućcie w komentarzach, ok? Więc wyobraźcie sobie Marcina. Marcin wymyślił, że pojedzie sobie na weekend ze swoją dziewczyną. Pomyślał, że niech to będzie taki weekend, taki super, przeznaczy 3000 na ten weekend, będą sobie chodzić po restauracjach, przenocują w jakimś hotelu, pojadą sobie do innego miasta, no będzie taki, po prostu będą wydawać pieniądze, nie będą patrzeć na ceny, na te restauracje, po prostu będą mieć fajny weekend. Przeznaczy na to 3000 zł. No i zbiera pieniądze. Weekend będzie za 4 tygodnie. Zbiera pieniądze, już sobie odkłada najpierw 1000, 1500, 2,5, już ma 3. Ekstra. Jest piątek, jutro mają wyjeżdżać, jest 3 koła na koncie. Jedziemy! Tak? Nagle przychodzi z pracy do domu w piątek wieczorem, a pod jego lodówką cieknie woda. Muszę zadzwonić do pana od lodówek. No i przyjeżdża pan od lodówek, mówi, panie, to se lepiej pan kup nową lodówkę, bo z tej to już nic nie będzie. No więc jedzie wieczorem z dziewczyną do Mediamarkt, oglądają lodówki, patrzą, no jest fajna, 3000 zł kosztuje. Albo nie, 2999, bo to po promkach. No i co? I zostaje złotówka na koncie. Dobra, no i nie jadą na weekend, bo stwierdzili, że kupują nową lodówkę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dokładnie, są priorytety i niepriorytety. Potem Marcin stwierdza, że dobra, to pojadą sobie na fajniejsze wakacje, więc znowu zbiera pieniądze, chcą lecieć do Meksyku. Zbiera pieniądze, już poszli do biura podróży, wymyślili, co to za wycieczka będzie, zbierają, po czym okazuje się po tygodniu, że samochód się popsuł. No i jadą na wakacje, czy naprawiają samochód, tak? Okazuje się, że poszło, nie wiem co, hamulce poszły. Wałek rozrządu. Dziewczyny będą wiedziały, co wałek rozrządu i to kosztuje 6000 zł. Może. No nie wiem, tak wymyślam. No to już po wakacjach, tak? Jakie może mieć przekonania Marcin? Już nie mówię o jego dziewczynie, ale pobawcie się. Jakie może mieć przekonania Marcin? W stosunku do pieniędzy, oczywiście. Zbiera na czarną godzinę. Na przykład oszczędza, tak? Oszczędzam po to, że jak się coś wydarzy, będzie czarna godzina, to będę mógł wydać. Może być przekonanie, nie zasługuje na odpoczynek. Też. A jakbyśmy mieli popatrzeć na same pieniądze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przekonania na pieniądze, to mogą być tu najróżniejsze, ale to będą takie, które będą kazały mu się pozbyć pieniędzy w jakiś sposób. A powiedzcie mi, kto z Was w dzieciństwie słyszał na przykład, że bogaci to źli ludzie, albo bez pracy nie ma kołaczy, albo że pieniądze śmierdzą. Albo że nie wiszą na drzewach. Tak, pieniądze nie rosną na drzewach. Tak? Jest wiele takich przekonań, które słyszeliśmy, każdy z nas słyszał.
takich powiedzonek, które do 7 roku życia po prostu zakleszczają się głęboko w podświadomości i z nami żyją, że żeby dużo zarobić, trzeba ciężko pracować. Żeby zasłużyć na pieniądze, trzeba ciężko pracować. Więc jak Marcin chce teraz jechać do Kazimierza i wydać lekką ręką na 200 hotel i złotych na restaurację na tydzień. 3000, no to tak nie może być, proszę pana, bo to trzeba ciężko pracować i wydawać ciężko. Tak? Na przykład. Więc to, jakie mamy przekonania, określamy na podstawie tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości. I tak jak powiedziałam wcześniej, Marcinowi trudno będzie to zauważyć, ale jego dziewczynie może być już łatwiej, bo ona stoi z boku i mówi: Marcin, a coś te pieniądze odpływają od ciebie, może tu jest jakaś wiadomość. Marcina, tata powiedział. No, dokładnie. Marcina, tata powiedział, że pieniądze nie rosną na drzewach. To może ty się zastanów. Energia pieniędzy, jak każda inna energia, lubi być w przepływie, tak? Nie lubi stać. Pamiętajcie, jak jest woda, stoi w sadzawce, to ta woda zaraz zacznie brzydko pachnieć. A kiedy płynie, albo w kraniach będzie stała, w rurach, to zardzewienie. Tak. Energia pieniądza lubi przepływ. Czy wracać do tych przeszłych sytuacji, czyli na przykład mamy chociażby taką, teraz jest nowa moda, chociaż to nie jest nowa metoda, totalna biologia, tak? Że tam możemy sprawdzić, że jeżeli mamy problemy na przykład z nogami, to znaczy to, albo że jeżeli mamy problemy ze słuchem albo ze wzrokiem, to znaczy to. Okej, możecie tego typu informacje wziąć, aczkolwiek tak jak tu Magda też mówiła i na swoim przykładzie pokazywała, że nie jest wam do niczego potrzebne. To totalna biologia to też jest, no to jest trochę jeszcze ten stary też system. Po pierwsze, jeżeli wy skupicie się na tej konkretnej rzeczy, to możecie też pominąć dużo innych, bo totalna biologia wam bierzecie książkę i mówicie: mam problemy z oczami, czyli znaczy, że nie chcę na coś patrzeć w swoim życiu. I wpadacie w uliczkę, która was w jakiś sposób warunkuje i określa. Wszystkie książki, wszyscy duchowi nauczyciele, którzy mówią, że jest tak, a nie inaczej, wszyscy guru i tak dalej, którzy staną przed wami i powiedzą wam: ja wiem, a ty nie wiesz i musisz mnie słuchać, to należy od takich uciekać, bo tylko wy wiecie, tylko wy znacie absolutnie wszystkie odpowiedzi na wasze pytania. Nie my, nie Magda, nie ja, nie nikt, tylko wy. I to, co my pokazujemy i staramy się też przekazywać, to, że nie traktujcie nikogo jako autorytet, jedynie siebie traktujcie jako autorytet. Możecie różne informacje z różnych źródeł pobierać, ale to ostatecznie wy na końcu decydujecie. Nikt za was nic w życiu nie zrobi. Nikt za was życia nie przeżyje i te informacje, które chociażby my dzisiaj wam tutaj prezentujemy, dopóki nie zostaną przepuszczone przez wasze doświadczenie, to dopóty nie staną się waszą wiedzą. Oczywiście można zrobić to na różne sposoby. Można się posiłkować chociażby takimi asystentami, jak my się mianujemy, że nie jesteśmy żadnymi nauczycielami, jesteśmy bardziej waszymi asystentami. Asystujemy wam w waszej drodze. Możemy wam parę rozwiązań podpowiedzieć. Według nas dużo szybszych, dużo lepszych i bardziej sprawdzonych niż to, co do tej pory było, że tak powiem, w tym kanonie rozwoju duchowego, bo musicie wiedzieć, że sama duchowość jako taka też jest ślepą uliczką. Wy jesteście w centrum i wy jesteście ponad tym wszystkim, poza duchowością. To znaczy tak, wszystko jest ślepą uliczką, jeśli uznamy absolutną tylko dominację danego obszaru. Jeżeli wierzymy tylko w intelekt i w naukę, dupa. Jeżeli wierzymy tylko w duchowość, dupa. Jesteśmy w ciele fizycznym, więc doświadczajmy fizycznie, ale jesteśmy też istotami energetycznymi, więc doświadczajmy energetycznie, duchowo. Jak masz równowagę, to wtedy fajne jest życie. Jak nie masz równowagi, to zawsze jest trudno. I ta osoba, która poszukuje źródła, poszukuje oświecenia, nigdy szczęśliwa nie będzie. I ta osoba, która tylko próbuje intelektualnie coś zrozumieć, też nigdy szczęśliwa nie będzie. To jest gdzieś złoty środek. No i fajnie, właśnie, może kiedyś o złotym środku też pogadamy. Więc równowaga. Ktoś tutaj zadał fajne pytanie, które my też często poruszamy.
czy wszystko, co zauważamy i wydarza się w życiu naszych dzieci, dotyczy nas samych jako rodziców i możemy to przepracować wyłącznie ze sobą? Tak. Wyobraźcie sobie dziecko jako rzekę, a rodzice to są dwa wodospady, które wpadają do tej rzeki, które tworzą rzekę. Możemy pracować z rzeką, zmieniać jej tor, oczyszczać dno, wyrzucać kamienie, dekorować brzegi i tak dalej, ale woda dalej będzie wpływać ta sama. I teraz, drogie panie, no niestety, ale to przede wszystkim mama jest tym centrum wszechświata, które jeśli zostanie przetransformowane, to wszystko inne też, przede wszystkim dzieci. Tata też pełni ważną rolę, ale nie energetycznie tak ważną jak mama, bo to chodzi o emocje mamy, o przekonania mamy, o traumy mamy, które dziecko nosi potem przez całe życie. I my to widzieliśmy wiele, wiele razy. Więc jeżeli tylko jedno z rodziców przechodzi zmianę, to już jest pomocne, ale przede wszystkim to powinna być mama, bo ona jest największym tym wodospadem. Dlaczego? Bo energetycznie jest połączona z dzieckiem, bo była bramą, przez które to dziecko przeszło. Dzisiaj się nie robi na przykład żadnych procesów takiego przejścia czy odcięcia energetycznego, więc to połączenie jest cały czas silne, po prostu. Tak, no bo to jest taki kurczaki w szpitalu, przepraszam, ale urodzone ciach jedziemy, tak? Nie, no niestety, tak to wygląda fizycznie, a energetycznie to nie jest odpowiednio przeprowadzone, ale z drugiej strony, jeżeli mama się zmieni, to dziecko też. Także jak to mówią, ustrzelić dwa ptaki jednym kamieniem albo upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jak to woli. Proste, jak to woli. Mi się takie rozwiązanie bardzo podoba, bo jeśli tylko mama staje się świadoma, to wtedy wszyscy mają fajniej w domu, naprawdę, bo życie zmienia się u wszystkich. Co dzisiaj zabieracie ze sobą? Co utknęło wam? Jeden wyraz, jedno zdanie, jedno słowo, które z wami zarezonowało, coś wam kliknęło może Jedna do inspiracja, dzieła. którą zapamiętaliście i zabierzecie ze sobą. Po co to robimy? Kiedy zabierasz jakiś temat ze sobą, a spędziłeś tutaj, nie wiem, 1,5 godziny albo i dłużej, no to warto, żeby to zapracowało dla ciebie, więc weź jedną rzecz, która będzie jak takie nasionko w twojej podświadomości, które sobie kiełkuje. Tak to wygląda, kiedy jesteśmy zaangażowani, kiedy wchodzimy w interakcję, kiedy nasze ciało się rusza, nawet tylko tyle, że napiszę na klawiaturze, to już zaczyna to się integrować z ciałem.